Cześć, witam Was w 97. vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie o wymianie umywalki i wymianie deski sedesowej. O ile deska sedesowa w sumie to dziecinnie, można powiedzieć dziecinnie prosta sprawa, no z umywalką na pozór się wygląda, że też, no ale też nie do końca. Bo w tym przypadku, który Wam dzisiaj pokażę, no niby wystarczyło odkręcić dwie śrubki, ściąć na górze silikon, odjąć starą umywalkę, założyć nową, założyć syfon, nic prostszego. No nie w tym przypadku. W tym przypadku było tak, że cała umywalka była wlepiona od tyłu na silikon. I cały dowcip polegał na tym, że trzeba było tą umywalkę, no, że tak powiem, zdjąć ze ściany, nie uszkadzając płytek, co, no, przyznam się, nie zawsze wychodzi, nie zawsze się udaje, z tego względu, że jak silikon zwiąże, jest naprawdę bardzo mocnym klejem, wbrew pozorom. No i tutaj tego na tym vlogu, na tym filmiku nie będzie tak widać, bo oczywiście nie pokazałem całego procesu, on trwał o wiele dłużej, ale naszarpałem się, namęczyłem, nakombinowałem, żeby nie uszkodzić płytek, bo często jest tak, że po prostu umywalka odchodzi razem z płytkami i to się zdarza, uwierzcie mi, dość często. Tak jest wklejone. No tutaj męczyłem się, powiem Wam, żeby nie skłamać, dobrą godzinę, żeby tą umywalkę w miarę jakoś tam rozsądnie odczepić od tej ściany. Zresztą zobaczycie też na filmiku, tam kawalątek mi tej części błyszczącej, nie wiem jak to się tam na płytce nazywa, tej wierzchniej razem odeszło. Na szczęście to było za umywalką, także jak następną umywalkę założyłem, to przykryło, no ale no nie szło tego, powiedzmy, oderwać, odciąć w jakiś tam rozsądny sposób. To jest jedno, no to umywalka była wymieniana z tego względu, że tam coś wpadło i jakaś się tam dziurka zrobiła. Tam przy okazji nowy syfon założyłem. No i druga robota, którą to miałem to przy okazji, to wymiana deski sedesowej firmy, nie wiem czy nie, to chyba nie będzie lokowanie produktu, firmy Koło. Deska no taka z takimi kołeczkami rozporowymi, że nie przykręca się od spodu, tylko od góry ją zresztą zobaczycie, ale to już takie było na deserek, taki drobiazg można powiedzieć. Także cóż, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Postaram się jeszcze po niedzieli coś wrzucić, bo jeszcze będę na zwolnieniu, to jakiś tam króciutki vlog oczywiście wrzucę, 1 lub 2, zobaczymy. A jak już pójdę do pracy, to wrócimy do cotygodniowych vlogów. Póki jestem na zwolnieniu, mam małe zapasy sprzed właśnie okresu, jak szłem do szpitala, także teraz je wrzucam. Także dzięki, miłego oglądania i do zobaczenia po niedzieli. Cześć. Cześć. Dzisiaj jedziemy, zaczynam pracę od czego zaczynam? Mam zlecenie wymianę umywalki i wymiana deski sedesowej. Także starą umywalkę muszę zdemontować, zamontować nową. Tam klient sobie zażyczył nowy syfon z korkiem click-clack. No i deskę starą sedesową zdemontować i nową zamontować. To jest dzisiejsza moja pierwsza praca. Później mam, nie wiem czy będę to nagrywał, znaczy czy będę mógł nagrywać, bo nagrać bym chciał. Tam będzie przyłącze wody, to na działkach przyłącze wody, tam trójnikiem się wpiąć w rurę i podprowadzić do domku wodę. Także no, takiej starszej pani, także
Trzeba mieć w domku wodę i no zobaczymy jak to wyjdzie. No ale póki co jedziemy do tej umywalki i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu. No tutaj muszę zacząć od demontażu tej umywalki. Tu może nie widać, ale ona ma taką małą dziureczkę w środku, tam coś spadło klientowi. No to oczywiście tutaj muszę najpierw zdemontować stary syfon. No był tak zapieczony, że się okręcało razem z tym spływem z umywalki, także się tutaj zbytnio nie będę szarpał. No jeszcze próbowałem odkręcić, ale to wszystko jest do wymiany, do wyrzucenia, także tutaj się nie musiałem bawić, że tak powiem, ale no nie szło odkręcić, czyli od góry tutaj korek odkręcę i od góry rozkręcę cały syfon, także odejdzie od umywalki. No w tym przypadku tutaj była śrubka na imbus, czyli odkręcam od góry i imbusem śrubkę i rozłączę cały ten odpływ umywalki. Często jest tak, że jest powiedzmy na płaski klucz, na krzyżak lub na jakiś tam kluczyk 13, różnie to bywa. No tu był akurat imbus i o dziwo się dość łatwo wykręciło. No i tu, jak widzicie, mamy odpływ rozkręcony i całość możemy wyciągnąć ze ściany i mamy cały syfon zdemontowany. To stare wszystko do wanny. No i teraz umywalka. Tu od spodu kluczykiem 13 odkręcam śrubki. Kluczem poluzowuję. Jeszcze nacinam, bo na początku się jeszcze łudziłem, że tylko jest na wierzchu silikon. Także wystarczy naciąć z góry i umywalka odejdzie. No niestety tak nie było, ale to zaraz zobaczycie. Także tu poluzowuję kluczykiem te nakrętki i potem tam palcami już łatwo się odkręci. Ale ktoś tą umywalkę, powiem wam, przykleił od tyłu na całej szerokości, grubości. Ta umywalka nawet nie drgnęła po odkręceniu tych śrub. No i tutaj się zaczęły schody, trzeba było po kawałeczku wycinać. No, na pewno nie można było siłowo, żeby nie wyłamać, nie uszkodzić płytek, a uwierzcie mi na słowo, że ta umywalka po odkręceniu tych śrub nawet nie drgnęła, była tak wklejona. Także tutaj to oczywiście dość mocno wszystko skróciłem, ale bawiłem się z tą umywalką około godziny czasu, tak plus minus. Po kawałeczku nacinałem po kawalątku i tutaj lekko podważałem, żeby głębiej wciąć. No, zabawy było dość sporo, bo no, głównie chodziło o to, żeby nie uszkodzić płytek. Także taka żmudna to praca była, no i naprawdę dość dużo zabawy z tym było, żeby zdemontować tą całą umywalkę.
Na dobrą sprawę można byłoby ją stłuc, bo ona i tak do wyrzucenia, ale to by na wiele się nie zdało, bo tył umywalki nadal byłby przyklejony. Tutaj widzicie z boku śrubokręt taki płaski wbiłem trochę i takim płaskim brzeszczotem zacząłem już głębiej wcinać. No tutaj można było jakimś linką stalową, gdyby ona była tylko wklejona, ale ona miała jeszcze te śruby, na której wisiała umywalka, także ta linka na niewiele by się zdała, generalnie rzecz biorąc. Bo nawet by nie było jak jej przełożyć, ale kawałku po kawałku i no sukces, udało się ją odkleić. Jak widzicie, tutaj tego silikonu dość ostro było. No i zaraz wam pokażę. Tutaj kawalątek tej politury tu właśnie odeszło. Na szczęście to za umywalką, tam klientowi oczywiście to pokazałem. On powiedział, że jak tam za umywalką nie widać, to nie ma problemu. No ale tak było wklejone, że z tym właśnie, z tą politurą odeszło, a nie puściło. No i teraz tutaj trzeba ten stary silikon powycinać, oczyścić to wszystko. No tak widzicie, płytki niezbyt takie równe były, bo to w takiej kształcie ala łuski czy coś w tym rodzaju i tam no ten silikon w te zakamarki tam powchodził, bo na płaskiej płytce o wiele łatwiej by było to po prostu pościnać, pościągać. No trochę zabawy i większość silikonu została usunięta. No powiem wam, że dawno się z umywalką tak nie naszarpałem jak właśnie tutaj. No i tu właśnie dobrze widać, że ten kawałeczek tej politury cały z tych płytek razem odszedł z umywalką. Kiedyś zdarzyło mi się, że po prostu nawet z płytkami odeszło, płytki były bardziej do umywalki przyklejone niż do ściany. No ale mamy oczyszczone, teraz przymiarka nowej umywalki, no wymiar ten sam, także śruby tutaj akurat pasowały. I tutaj przykładam na sucho, patrzę, czy to wszystko ładnie pokryje, tak żeby no nie było widać tych śladów po starej umywalce. No i jak jest ok, to teraz przykręcam. Jak zwróciliście uwagę, już nie wklejam tej umywalki tak jak ta stara była, bo naprawdę nie ma potrzeby wklejania umywalki, przyklejania do ściany, gdy są śruby mocujące. Właśnie tu, jak widzicie, od spodu ładnie ta umywalka spokojnie na tych śrubach się utrzyma, a tylko wystarczy na wierzchu dać silikon. Także tutaj dokręcam i ta umywalka już się trzyma stabilnie i pewnie. No i umywalkę mamy przykręconą, tu jeszcze jakieś resztki, które widać na wierzchu, to tam dokładniej obczyszczam, żeby nie było widać tych starych silikonów w ogóle. No i teraz jak mamy przymocowaną, to nowy odpływ, nowy syfon. Tutaj syfon też kliklak standardowy już. No i wypadek przy pracy, ale to standard niemalże.
I teraz tak, korek odkręcamy, bo jego zamontujemy na końcu. I teraz tak, górna część i od spodu to skręcamy wszystko ze sobą razem. Ręką do oporu i potem kluczem, tak żabką, delikatnie, żeby nie zarysować chromu, dociągamy to, żeby było szczelne. I tutaj mamy jedną część syfonu już zamontowaną, teraz, znaczy odpływu, teraz właśnie syfon cały. Zawsze dobrze jest sprawdzić, czy wszystko jest, bo czasami się zdarza, że nowe syfony, a są niekompletne. No mi się już parę razy zdarzyło coś takiego. No ale tutaj było wszystko ok. Także przykręcam na razie bez uszczelki, żeby przymierzyć, odmierzyć długość rurki odpływowej, która będzie wchodziła do kanalizacji. I właśnie tą rurkę będziemy musieli dociąć. Tutaj wsuwam ją kawałek tam w rurkę kanalizacyjną i tutaj na palec odmierzam sobie długość. Brzeszczotem sobie zaznaczę miejsce cięcia. I flexem odcinam. Tak, wiem, niezbyt to jest BHP, ale no. Nie mam nic na usprawiedliwienie. Także rurka odcięta, tylko brzegi jeszcze sfrezować, żeby nie było zadziorów. No i teraz zmontujemy już syfon tak, jak powinien być. Czyli ja zawsze daję tym, gdzie obcinałem, daję w stronę właśnie syfonu, żeby ta druga strona fabryczna gładko wchodziła właśnie w rurkę kanalizacyjną, tam żeby tej uszczelki gdzieś nie podwinęła, nie przecięła. Teraz już wszystkie uszczelki zakładamy oczywiście. No i tutaj zaczynam od włożenia do kanalizacji. Teraz mogę dopasować wysokość całą właśnie do odpływu. I tutaj zazwyczaj nie ma potrzeby kluczy używać. Jak jest dobrej jakości syfon, to wystarczy ręką podokręcać i powinno być szczelne.
No i teraz korek. Jeszcze puścimy wodę, posprawdzamy, czy nie ma wycieków nigdzie. Jak jest ok, możemy obsilikonować. Jak widzicie, to jest taka szparka i ten silikon. Tutaj właśnie dane w zupełności wystarczy. Nie ma potrzeby, tak jak mówiłem, wklejania całej umywalki, kiedy są śruby montażowe. Tego silikonu zawsze się tam więcej daje, że potem szpatułką, jak się będzie wyrównywać, to się go tam głębiej wciska. A przy demontażu umywalki łatwo po prostu wtedy wyciąć ten silikon i umywalkę zdemontować. Teraz nadmiar silikonu cały zbieramy. Wyrównujemy to wszystko. No i palcem wygładzamy całość, tak żeby już na gotowo, żeby było jednolite. No i umywalkę mamy w sumie wymienioną, gotową. Teraz jeszcze pozostało wymienić deskę sedesową. Tutaj w przypadku tej deski też na imbus są dwie małe śrubeczki, które trzeba odkręcić, poluzować. Czasami jest tak, że idzie gładko, czasami są problemy. Już mi się zdarzało, że musiałem po prostu ścinać te całe mocowanie, bo te imbusy już były tak wyrobione, wyświechtane, że no po prostu nie szło tego odkręcić. No tutaj w tym przypadku było ciężko na początku, ale w końcu puściły, także tutaj bez cięcia udało się zdemontować tą starą deskę. I w przypadku tego modelu, tutaj tak, nie wiem czy wspominałem wcześniej, montaż tej deski odbywa się tylko i wyłącznie właśnie od góry, nie ma żadnego przykręcania od spodu, zresztą tam nie ma dostępu, żeby przykręcić od spodu. Tu, żeby tą deskę zdjąć, trzeba te imbusy, te śrubeczki na imbusa właśnie poluzować, odkręcić, bo inaczej tej deski nie ściągniemy. No i deskę mamy zdemontowaną. Teraz jeszcze trzeba zdemontować uchwyty. No, tutaj dość też mocno było przykręcone, ale nieśmiertelny Morse da sobie z tym radę.
No i tu wykręcamy i ta część, która jest w środku, po prostu tam wpada. Ona gdzieś tam od spodu może czasami wypadnie, czasami zostanie. Także tutaj wystarczy lekko puknąć, ta część, która jest w środku, ona po prostu wpada tam do środka. No teraz oczywiście trzeba przed zamontowaniem nowej deski obczyścić to wszystko. Tu jeszcze po kamieniu takie zostają ślady, to delikatnie nożykiem można to zeskrobać. No i mamy przygotowane do zamontowania nowej deski. I tutaj mamy identyczną nową deskę, zresztą do tego modelu inna raczej by nie pasowała. I tu mamy nowe uchwyty. Jak widzicie, tak właśnie to wygląda, że to się od góry wkłada i jest coś na zasadzie kołeczka rozporowego. Jak się przykręca, od środka się rozpiera. I wtedy trzyma się to miski sedesowej. Czyli wkładamy to tak, żeby doszło do końca i nakręcamy. Ta śrubka, która tam w środku jest, ona rozpiera ten plastik od środka i w ten sposób dociska do całej miski sedesowej i wtedy to naprawdę mocno się trzyma. I tutaj kombinerkami czy szczypcami po prostu ile się da rękoma dokręcamy, a resztę właśnie tam kombinerkami, szczypcami czy jakimś maluśkim kluczykiem, jeśli mamy, dociągamy to tak do oporu, żeby no nie było luźne, nie latało, nie przesuwało się. Tam są takie wcięcia i trzeba ustawić, żeby te wcięcia były na wprost nas. Bo potem te imbusiki, które dokręcamy właśnie, one kontrują całą tą deskę. I teraz zakładamy właśnie deskę. I te imbusiki dokręcamy i to jest w sumie cały montaż tej deski. No tu trzeba pamiętać, żeby i uchwyty, i te śrubki na imbus solidnie dokręcić, żeby to się nie luzowało, ta deska żeby nie latała. No i też, żeby nie wyrobić tych gniazd w tych śrubkach, bo później z demontażem jest oczywiście problem. No i tutaj widzicie, jest już zrobione, to w sumie cała robota po robocie. Można pakować narzędzia, posprzątać i jechać dalej. No i tak, tutaj zrobione, jak widzieliście, no kurde, z tą umywalką się trochę naszarpałem, bo z tyłu była wklejona, a te płytki były takie, wzór taki falowany, wklęsły, wypukły, nie szło tego oderwać generalnie, nie chciałem też płytek uszkodzić, wyłamać, także musiałem po kawałeczku wycinać, kombinować, żeby to wszystko wydostać, nie było. Zazwyczaj umywalkę się wykręca, z góry się silikon wycina i wszystko, a tutaj był z tyłu jeszcze przyklejony na nierównej jeszcze powierzchni, także powiem wam, tragedia, ale kto jak nie ja, prawda? Nie, śmieję się, ale
trochę się naszarpałem. Deska to tam widzieliście stosunkowo prosto poszła, nie było problemów. Tylko z tą umywalką i tam syfon też nowy, a uszczelka była chyba nie halo, bo na początku ciutkę podciekało, ale poprawiłem to, także jest wszystko ok, klient zadowolony, ja mogę jechać dalej. Także na razie tyle i do zobaczenia przy następnej robocie. Cześć!